Proszę Państwa, witam podczas trwania gali XTB KSW 109. Z tej strony Paulina Klimek, a ze mną Joseph R. Stumer, który dokłada kolejne zwycięstwo, a trochę już w KSW ich ma. Congratulations, another win in KSW, very precious one. And what is the factor that made you the most proud in this performance? I think my heart. I think my heart was the best part of this fight because I have a broken hand, so I think it's a heart. Okej. Zapytany o to, co było rzeczą, z której jest najbardziej dumny w swoim występie, Joseph Stumer, odpowiada on, że jego serce, że serce jest rzeczą, która wiodła go przez ten pojedynek i że jest z tego niezmiernie dumny. I was thinking a little bit that it was thankfully to your amazing jabs and amazing counters, plus takedown defense. Those three factors put us all in awe. Very wise game. Oh, thank you. I work on it, but the jab is very good weapon. So I tried because I can't punch with my second hand. What happened with this break? How did it happen? Do you know the moment? Yeah. I punched with cross, and I hit him to the head, and I broke my wrist. Słuchajcie, Joseph powiedział, że musiał wykorzystywać pełnego przekroju swoich technik właśnie ze względu na złamanie ręki, którego doznał, rzucając krosa, który odbił się o czaszkę i wtedy nadgarstek mocno odczuł. So, what's for you next in the KSW? Because you have plenty of fights here, some losses, but some wins, and thankfully you seem to progress. Yeah. I want to be in top 10, and step by step I want to go for the title. Do you want to be present in Trzyniec maybe? Yeah, but we will see what will be with my hand. Sure. Słuchajcie, obiecuje nam tutaj Joseph, że będzie się piął wyżej i wyżej i że tak naprawdę w głowie ma walkę o pas i właśnie to największe trofeum. Jeżeli chodzi o Trzyniec, nic nie obiecuje, bo najważniejsza jest diagnoza jego nadgarstka. Thank you so much, celebrate. Thank you. Thank you. Proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek, a my nadal w ferworze gali KSW 109. Ze mną zwycięski dzisiaj Bartosz Szewczyk, dla którego jest to niezwykle. Tak, witamy tutaj Piotra Kuberskiego, bohatera dzisiejszej walki wieczoru, ale zanim to nastąpi, to tutaj pielesze naszej ścianki musi zakosztować Bartek, bo do mnie przychodzą sami zwycięzcy, więc witam w swoich skromnych progach. Dobry wieczór, dobrze wyglądam, fryzurka? Wszystko jest perfekcyjne. Nie, spoko. Witam, dzień dobry, fajnie w końcu, że mogę tutaj być w KSW po zwycięskiej walce, udzielać wywiadu. No i słuchaj, no to teraz w takim razie opowiedz o planie na walkę, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że tak późno zdecydowałeś się na przeniesienie poziomu walki. No właśnie, ogólnie całe przygotowania były takie, że gdzieś miałem straszyć tymi wejściami, powalczyć trochę w stójce od pierwszej rundy, no i gdzieś spróbować obalenia już w pierwszej rundzie i go tam po prostu męczyć, ale poczułem się w tej stójce tak, bo do dwóch ostatnich walk, jak walczyłem, to czułem się taki nieobecny, taki chaos miałem w głowie. Teraz czułem, że jestem tutaj obecny, że czuję walkę, że czuję przeciwnika i to sam ferwor tego, że po prostu chyba lubię walczyć w tej płaszczyźnie, wziął górę nad tym. Podczas walki trenerzy cały czas krzyczeli do mnie, że Bartek, trzymaj się planu. Reprymendy dostawałem w przerwach, no i chyba doszło w końcu do mnie w trzeciej rundzie, jak Arbi i Anzor tam krzyknęli już tak stanowczo bardzo, że nie walcz, tylko prowadź walkę do parteru, no i już spróbowałem, no i tak wiedzieliśmy, że to tak pewnie będzie, prawda? No ale też Dawid już chyba był przyzwyczajony do tej walki w stójce, no i też, więc to tak to wyglądało. Oj, ty nieposłuszny Bartoszu, trzeba troszeczkę być wierniejszym co do wskazówek, niemniej urwałeś, no właśnie, bo muszę użyć tego słowa, urwałeś tę decyzję, bo mamy niejednogłośną, więc mogło tak naprawdę to pójść w dwie strony. Słuchaj, jedna rzecz, z której jesteś bardzo zadowolony i jedna, którą byś poprawił. No to na pewno to, że czułem się, tak jak Ci powiedziałem, obecny, że jestem w klatce, że czuję co robię, bo gdzieś przed dwoma ostatnimi walkami gdzieś wybiegałem myślami w przód, nie byłem w klatce. Kurczę, nawet ja pamiętam, jak analizowałem po walce z Damianem wywiady, no to ja na nich mówiłem, kurde, presja jest, że debiut w Federacji KSW, później, że jestem po przegranej. Ja już sobie jakąś presję przed tym pojedynkiem zrobiłem. Tak, właśnie, ja nie myślałem o walce, tylko myślałem, co po walce i co muszę zrobić. Fajnie właśnie, że kurczę, udało się być tu i teraz w tej klatce. A ten minus, który byś poprawił?
no to że nie słuchałem narożnika od samego początku, tylko cały czas gdzieś prowadziłem tą walkę w stójce, a nie robiłem to, co zaplanowane. To na pewno muszę poprawić, bo myślę, że mogłoby to się inaczej skończyć i na pewno nie splitem, prawda? Aczkolwiek, no nie wiem, bym musiał obejrzeć tą walkę, ale czułem, że no, cały czas ja napieram i chcę prowadzić ten pojedynek taki, że wiesz, Dawid cały czas gdzieś uciekał, nie miał takiej inicjatywy, że szedł do przodu, no to ja bardziej wykazywałem chęć walki. Ale no mówię, wiesz, też było parę razy tak, że ja gdzieś kopnąłem i Dawid mnie skontrował na tej kopnięcie, więc to też mogli sędziowie zaliczać, prawda? Słuchaj, to ja cię w takim razie nie zatrzymuję. Tutaj delikatne rozcięcie, pewnie muszą medycy ciebie ja wiem nawet, zobaczyć. co stałem. A, to słuchamy. Jak Dawid był w żółwiu i wstawał głową mi walnął, bo nawet jak wstawałem, to się tak przetarłem, nie, bo nie palcem, tylko tyłem głowy. No tak wyglądało, dobra, No nic, wszystko, wyklepiemy cię i będzie dobrze. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj Bartosz Szewczyk. dziękuję. A no i oczywiście właśnie chciałem podziękować klubowi WCA za przygotowania, tak jest, trenerowi Anzorowi, Arbiemu, Arturowi Szpilce, bo bardzo dużo mi też pomagał w tych przygotowaniach, trenerowi Robertowi Złotkowskiemu i Maćkowi AFD od treningu motorycznego. Dziękuję. Dołączamy oczywiście się do podziękowań. Celebruj. Proszę Państwa, z tej strony, Czy Bartek Szewczyk musi nam przeszkadzać? no musimy niestety, jeszcze praca nie do końca wykonana, jeszcze masz trochę przeciwników. Okej. Porozmawiam z nim później. Dobra, byle nie na pięści, bo ci za to nie zapłaci już KSW wtedy, za taką ustawkę. Jak nie wiadomo. Trzeba. Jak go dobrze wynegocjujesz, słuchaj. Tak, zobaczymy. No bo będzie, wiesz, viral wleci i będą wyświetlenia. Może coś ugrasz. Lećmy. Lećmy. Proszę Państwa, z tej strony oczywiście Paulina Klimek. Jesteśmy w trakcie ferworu gali XTB. KSW 109 ze mną Daniel Skiba-Skibiński, który dzisiaj występ na dwóje. I już Ci mówię dlaczego. 22 zwycięstwo. Dopiero drugi raz w profesjonalnej karierze poddajesz. Ja byłam w szoku, jak zobaczyłam sobie Tapology. No i jeszcze druga runda, więc 4 dwójeczki dzisiaj nam zaserwowałeś. No, to statystyki tak mówią, więc Ale jesteś number one. nie ma co tutaj się kłócić, ale no tak, cieszę się z dzisiejszej wygranej, cieszę się na pewno. Z występu, z całego okresu przygotowawczego, w sumie całej tej kariery, bo ona miała wzloty, upadki, ale ta droga cała jest tak wspaniała, że nie sposób jakby myśleć tylko i wyłącznie o jednym wieczorze czy o jednej walce. No tak, no jesteś jednym z bardziej doświadczonych zawodników na dzisiejszej karcie i jeżeli możemy podsumować dzisiejszy występ jednym zdaniem, Daniel Skibiński, Machine! zapraszamy pana. Nie, tutaj nie chce pan Gamrot, ale Machine usłyszeliśmy. Słuchajcie, jednym zdaniem miałam to podsumować, więc tak, stary wyjadacz poskramia dzisiaj młodą krew. No to też, to jakby statystyki wiadomo, że to tak było. No myślę, że tutaj doświadczenie też wygrało. Widziałem, że chyba byłem lepiej kondycyjnie przygotowany, może właśnie dzięki temu doświadczeniu, bo wiedziałem, że w drugiej rundzie Oskar mocno osłabł. Ja realizowałem cały czas swój plan, mimo że początek walki, pierwsza runda była mega trudna i dla mnie, i dla niego. To wierzyłem w swój plan i skrzętnie go realizowałem do końca. Jak oceniłbyś w kilku epitetach swojego przeciwnika? Był taki jak zakładałem przed, czyli wiedziałem, że na początku będzie agresywny, myślałem, że będzie więcej kopał od samego początku, kopał mniej. Jest dobrym stójkowiczem, strikerem, był dobrze przygotowany na obronę, bo reagował też w tempo, ale no, takich zapaśników akurat nie ma aż tak dużo w MMA jak ja czy Gamer i tutaj nie wystarczy reagować w pierwsze tempo, tutaj jednak trzeba trochę więcej czasu na to poświęcić, na te koty zapaśnicze i to też właśnie pokazywałem. Jak w sobie studzić krew, mając narożnik z takim temperamentem? Bo to nie jest proste. No właśnie ten narożnik bardzo dobrze mnie motywuje, bardzo dobrze nastraja. Też mam mnóstwo walk, już mnóstwo razy wychodziłem do tych walk. Wiem już czego potrzebuję, sprawdzałem różne sposoby i wiem jakby co mi służy. Więc mogę jedynie podziękować chłopakom, że byli dzisiaj ze mną i dołożyli wszystkich starań i dzięki nim też czułem się pewniej w samym oktagonie. Ostatnie ode mnie dzisiaj. Słuchaj, to jest bardzo cenne zwycięstwo, jeżeli chodzi o Ciebie i organizację. Tutaj w KSW to jest naprawdę wartościowy skalp. Co dalej z Tobą? No zgadzam się, że to jest wartościowy skalp taki. Kartel zwycięski.
Bartek, gratulacje. Gratulacje. No tak, bardzo się cieszę też. Przychodząc tutaj do organizacji wiedziałem, że nie będę miał łatwych walk, tylko stanę się być może takim weryfikatorem właśnie dla wszystkich tych, którzy chcą się gdzieś przebić do czołówki, mimo że ja wcale w tej czołówce jeszcze nie jestem. Myślę, że ta walka popchnie mnie trochę wyżej, bo nie zamierzam się zatrzymywać i wiem, że cały czas się rozwijam, cały czas najlepsze zwycięstwa, najlepsze trofea są jeszcze cały czas przede mną, więc zmierzam na sam szczyt. Mam nadzieję piąć się po tej drabince, więc cieszę się na mocnych rywali. Chciałbym ich dostawać, tych mocnych rywali. Wiem, że na najbliższej walce pewnie nie dostanę nikogo z topu, ale niech to będą z pierwszej dziesiątki chłopacy, nie wiem, no po wygranych walkach, nie wiem kto tam jest, czy Kaszubowski, Koziurzemski, Zieliński, ci bardziej doświadczeni, może ktoś mniej doświadczony, wolni zawodnicy. Chciałbym zawalczyć na koniec roku, listopad, grudzień chciałbym zawalczyć w tym roku jeszcze. Miałem długą przerwę od stycznia, byłem gotowy zawalczyć szybciej, nie udało się, więc nie mam zamiaru robić przestojów. Czas leci. Listopad, grudzień, jestem gotowy na walkę, czekam na propozycję. No na pewno się nie zatrzymujesz, na pewno nie masz zamiaru robić przestojów, szczególnie kiedy idziesz po obie nogi. Szanowni Państwo, Daniel Skiba-Skibiński. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj występ 10/10, bo to Twoje 10. zwycięstwo w zawodowej karierze MMA. Przed nami jest Ewelina Woźniak. Trochę się namęczyłaś z tym szukaniem Mataleo. Tak mówię statystykami, bo przed chwilą sobie sprawdzałam Tapology, jeszcze dla odświeżenia. Ostatnio 2 poddania z rzędu i teraz o mały włos, ale sobie trzeba odpocząć czasami i te cenne 15 minut dodać do przebiegu swojej kariery. Tak, no powiem szczerze, że mi uciekła 10. runda, także musiałam gdzieś dostać cios, bo myślałam, że to jest dopiero druga runda. Kondycyjnie czułam się super, za co dziękuję prywatnie mojemu partnerowi, chłopakowi, który przygotowuje mi motorycznie, ale no uciekła gdzieś mi ta 1 runda. Ja tak powiem szczerze, że szukałam tego Mataloliu, lubię te poddania, nastawiłam się też na to, ale muszę powiedzieć, że Monika postawiła naprawdę mega ciężkie warunki. Ja wiedziałam, że to będzie ciężka walka, bo ona jest na pasie zwycięstw. Jej kariera tak tutaj fajnie się toczyła, naprawdę wiedziałam, że to będzie ciężka walka, miałam bardzo dobre przygotowania. W Ankosie za to dziękuję całemu klubowi. No nie mam nawet zadyszki, co mam powiedzieć, ale walka była ciężka i naprawdę bardzo, bardzo cenne doświadczenie to dla mnie jest. No właśnie, jeżeli tak sobie pomyślimy teraz o Monice, to czym Ciebie zaskoczyła najbardziej? Bo było to wiadomo, że na pewno będzie chciała skracać dystans, bo tutaj na niekorzyść warunki. Na pewno wiadomo, że będzie próbowała właśnie się kleić. To wszystko było. Chyba ta grapplingowa defensywa to było coś naprawdę na plus. No i nawet może jakieś ciosy w pierwszej rundzie Cię zaskoczyły? Tak, biła mocno, muszę przyznać, że biła mocno i defensywa grapplingowa no naprawdę przerobiła tutaj, bo ja cechuję się tym, że szukam tajskiego klinczu, kolana na głowę, kolana na korpus, broniła to bardzo dobrze, więc widać, że odrobili lekcję tego, że no nie chcą się chwytać dziewczyny już tutaj ze mną, bo ja mam silny ten tajski klincz, więc tutaj odrobiła na pewno lekcję. No zaskoczyła mnie, była też bardzo silna fizycznie, nie dała sobie wykręcić tego Matalo, ja naprawdę dobrze wpinam się za plecy, często na treningu też poddaję tym facetów, a ona tutaj naprawdę miała bardzo dobrą defensywę, szacun dla niej, uważam, że jest bardzo, bardzo mocną zawodniczką i naprawdę dobra kariera przed nią. No dobrze, to teraz już Dzień Kobiet mamy odhaczony, dzisiaj rundę mamy odhaczoną. Co dla Ciebie dalej w tej organizacji? No zobaczymy, co włodarze zaproponują. Ja nie jestem też taka, żeby wypychać się gdzieś naprzód. Taką, jaką decyzję podejmą, ja przyjmę z pokorą. Na razie jest mi tutaj dobrze. Jest to najlepsza organizacja, w której byłam, ponieważ mam regularne walki, świetnie się z nimi dogaduję, naprawdę przyjmę każdą propozycję tutaj. Mam nadzieję, że są dzisiaj zadowoleni z mojego występu, chociaż wiem, że ja cechuję się tym, że kończę walki przed czasem. Tym razem niestety się nie udało, dlatego panie Wojsławie, przepraszam, następnym razem się poprawię. Wszystko w porządku, a jak forma fizyczna, bo to tak nawet ani draski nie ma, Ewelinka. No powiem Ci, że forma fizyczna bardzo dobrze, no ja nie mam zresztą nawet zadyszki, ja byłam przekonana w ogóle, że jeszcze 1 runda przede mną, więc fizycznie czuję się bardzo dobrze przygotowana, ale myślę, że zawdzięczam też to temu, że teraz motorycznie od 2 lat przygotowuje mnie całkowicie inna osoba, prywatnie też mój partner, bo tak się w ogóle poznaliśmy przez MMA, ponieważ on był moim trenerem od motoryki i naprawdę wkłada w to całe swoje serce, żebym była jak najlepiej przygotowana i ja czuję to, że po prostu fizycznie też dominuję, kondycyjnie.
nad przeciwniczkami. To jest też mój atut, z którego często korzystam. Podobno najlepsza miłość to taka, która właśnie buduje i wyciąga z nas to, co najlepsze. Tutaj mamy żywy dowód na to, że właśnie tak się dzieje, więc chyba dobra nazwa z para. Dokładnie, no powiem tak, no poznaliśmy się dzięki MMA i chociażby za to kocham ten sport, ponieważ poznałam tutaj wiele fantastycznych ludzi. Wiadomo, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, to jest sport, ale to, jakich ludzi po drodze się poznaje, to jakim człowiekiem się stajesz, to jest wspaniałe, ta droga, nie cel, a droga i to jest wspaniałe i chociażbym miała nie wygrać ani jednej walki już więcej w swoim życiu, to nadal będę to robiła, bo to jest miłość do ludzi, do życia, także zawsze kochajcie to, co robicie i oddawajcie całe swoje serce, a zawsze będziecie zwycięzcami, bo jedyna osoba, która może was pokonać, to wy sami. No, na pewno kochamy Ciebie oglądać, więc czekamy na Twoje kolejne występy, a teraz naprawdę świętuj i celebruj. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dzięki ślicznie. Dzięki, Paulinka. Dawaj, Miziaka. Proszę Państwa, za nami właśnie co-main event gali XTB, KSW 109, z tej strony Paulina Klimek, a ze mną cukier, słodycz dla naszych oczu. W Twoim wykonaniu MMA to jest naprawdę najwyższa szkoła jazdy. Trochę statystyk, czwarte zwycięstwo z rzędu, ATM odczarowałeś tak jak chciałeś i pogromiłeś pogromcę Polaków. No słuchaj, wspaniały dla Ciebie wieczór, a Zosia, jaka duża, już nie mogłam wyjść z podziwu. Wracała z KSW. Na pierwszej walce ze mną była, teraz tutaj. Wtedy w brzuszku jeszcze. Jeszcze mam zdjęcie w domu. Z Bartkiem Leśką już była w klatce. Nie no super, kurczę, bardzo ciężka walka. Nie wiem jak wyglądało to mi ze środka, kurczę, ciężko powiedzieć, ale wiem, że przeważałem chyba każdą rundę. Niewygodny zawodnik, dobrze się poruszający, wysoki, długi, nieszablonowy. Fajna walka, cieszę się, że ją wygrałem, że utrzymałem całą, że tak powiem, pułap walki na jednym poziomie przez 3 rundy, to mnie bardzo cieszy. No zdecydowanie, naprawdę te momenty, kiedy rozdawałeś karty, to były no niedobitne. On był taki rzeczywiście zamaszysty, dziwny, ale obrazek, który mi się najbardziej podobał, to ten pierwszy knockdown z Twojej strony, bo po prostu była chwila po prostu face to face, i takie czytanie siebie i bum, po prostu on Ci zostawił zaproszenie, które świetnie wykorzystałeś. Świetna kontrola też w parterze, bardzo fajne chwytanie się w pas, zawieszanie się na nim Twoim ciężarem ciała. No co tu dużo mówić, no naprawdę każdy, kto się zna trochę na tym sporcie, widział, jaką robotę wykonałeś. Tak, bardzo ciężka, naprawdę ciężka walka. Miałem duży podgląd nawet na Andiego, bo walczył wcześniej walki i parę miał takich walk, że w pierwszej rundzie leżał na deskach, dociągał do trzeciej i w trzeciej rundzie wygrywał te walki. I ja wiedziałem, że ja muszę być skoncentrowany do końca, że nawet jak go w tej pierwszej rundzie uwaliłem, ja nie poszłem tam maksem. Bo wiedziałem, że jak on to przetrwa, to on przytrzyma 3 rundy, jest twardym zawodnikiem. Nie jest jakimś turbo mega technikiem, ale jest twardy na pewno. No właśnie chciałam o to zapytać, o to rozpuszczanie rąk, bo 2 razy miałeś go na deskach, miałeś go naprawdę na widelcu, ale jak widzisz, opłaciła się ta zimna krew, bo mimo wszystko była tak czy siak dominacja, no tylko tak jak mówisz, no kosztuje Cię to w tym momencie już sporo. Tak, wracając do początku pytania, widziałem wcześniejsze walki podglądowe z Polaków, chociażby z Kamilem Oniszczukiem, także miałem ten, jak to się mówi, do nauki podgląd, materiał do nauki i wiedziałem, że nie mogę pójść ogniem w pierwszej rundzie, bo trzeba to rozegrać na dystansie 3. Jak się uda coś skończyć, to super, ale nastawiałem się na 3 rundy. Dalsza część pytania? Starczy, już naprawdę. Jeszcze tylko jedno ode mnie. Ten title shot, tak szczerze, do Paulinki, do kobiety. Co o tym myślisz w serduszku? Chciałbyś? Kurde, no przecież to jest moje marzenie, odkąd zacząłem wygrywać, odkąd jestem w KSW. W 77 się nie udało. 77 to była moja waga, ale ja odżyłem w 84, ja tu się dobrze czuję. Tu mam pełen wachlarz swoich możliwości, bo nie tukasz tak dużo wagi, jestem w miarę świeży, kurde, sprawia mi to przyjemność, no dużo bólu mi to sprawia w przygotowaniach, bo coraz ciężej mi się przygotować do walki. Te boje są też coraz cięższe, bo wiadomo, rankingowo coraz lepsi rywale. Ale daję z siebie wszystko, jeszcze wyciskam tą cytrynę do ostatniej kropli na koniec mojej kariery. To jeszcze tylko tak dodam, żeby trochę podnieść Cię na duchu. Nie umniejszaj tak temu 8-4, że 7-7 to Twoja kategoria, bo takiej serii zwycięstw chyba w tamtej wadze nie miałeś, trzeba przyznać. Także, no cóż, 8-4 to też Twój dom. Tak, oczywiście, to co prawda są tutaj chłopy bijące mocniej niż w 77, ale w 77 ja biłem bardzo dużo wagi, tu nie biję, więc ta moja głowa jest świeższa, gdzieś na ciosy. I myślę, że to też robi dużą robotę. Może i mocniej biją, ale Ty też mocno bijesz, bo kładziesz ich na deski. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj w pięknym stylu Michał Michalski odczarowuje studio ATM.
Dokładnie. Czary to moja specjalność, dziękuję. Dziękuję, Michał. Szanowni Państwo, gala XTB-KSW 109 właśnie dobiegła końca i domknęliśmy ją w jakim stylu? No to była wisienka na torcie tego wszystkiego, co się dzisiaj wydarzyło. Piotrek, jesteś przerażający, tak to skomentuję. Dziękuję. No w tym sporcie to jest chyba najlepszy komplement, jaki tylko może być. Ale wiesz co, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale co schodziłem z rundy do narożnika, to mieliśmy kontakt wzrokowy. I widziałem, za każdym razem było o. No bo ja po prostu, dużo można mi zarzucić, ale ja po prostu bardzo kocham ten sport i ja oglądam go z wypiekami na twarzy, jeszcze w takim wykonaniu jak twoje, to jest coś niemożliwego, ale do meritum. Przede wszystkim ten high kick. To był Marcin Bilban z twojego narożnika, mówiący to przez wszystkie 3 rundy. Ja oglądam walki MMA wszystkimi moimi zmysłami. Ja go słyszałam, jak mówił prawy high albo prawy sierpowy. I ty tak mądrze tego wyczekasz. To jest naprawdę talent, no bo to jest ciężka praca, wiadomo, ale to już taki jest level, gdzie się pewnych rzeczy nie oszuka. Masz do tego dar po prostu. Tak, bardzo dziękuję. No też bardzo dużo Marcinowi zawdzięczam, bo nie ukrywam, że to co robi ze mną, to myślę widać gołym okiem, to w jaki sposób walczy, jak się mocno rozwijam. Do niedawno Kuberski tylko dobrze boksował, teraz Kuberski kopie obrotówki, wali łokcie i kopie high kicki. I to jest rewelacyjne i bardzo się cieszę, że tak się rozwijam w takim wieku i że mogę tyle emocji przynieść moim wszystkim kibicom, tobie, widzom. No to coś jest niesamowitego. Wiesz doskonale, wracamy często do meritum. Zawsze wspominamy nasze pierwsze gale i to jest coś niesamowitego. Jestem w miejscu, gdzie jestem, bronię drugi raz pasa mistrzowskiego kategorii średniej. No, dziękuję Boże. No żyć, nie umierać. I teraz jeszcze tak, w tym wszystkim, w tym całym profesjonalizmie i w tej skuteczności nadal zostajesz sobą i sposób, w jaki poruszasz się, ta twoja stójka jest wręcz czasem taka nonszalancka, ale te twoje przyruchy, robisz sobie tak jakbyś zegarek, słuchaj, sobie poprawiał. Czy ty to kontrolujesz w ogóle? Czy robisz tak też na sparingach? Czy wytykają to tobie? Nie wiem. Nie wiesz. Często mi mówią, że mam łapy za nisko, ale tutaj Tak. powiem szczerze, za każdym razem, kiedy był bardzo mocny cios Radka, wyłapałem go na ręce. No to jest faktycznie jakieś, tylko to jest dar od Boga. Ciężkie nogi, ciężkie ręce to jest dar od Boga i cieszę się, że właśnie ta taka przemiana, gdzieś się zbliżam w tej górze, to czuję to bardzo, że mi to wszystko tak bardzo pomaga, jestem bardzo wdzięczny. Słuchaj, czy masz z tyłu głowy jednak jakiś żal, że to jest tylko pas tymczasowy, że sytuacja jest jaka jest w twojej dywizji? Nie. Widziałaś piękny, wielki plakat Kuberskiego, nie wiem, 8x4 metry, wiszę sobie z pasem i to wystarczy. Twoje ego jest bardzo przyziemne, mimo tego wszystkiego, co osiągasz. No wiesz, no powiem tak, ja to często mówię, to, że jestem mistrzem bądź tymczasowym mistrzem, to jest tylko symbol. No ja jestem normalnym człowiekiem, jeżeli ktoś prosi mnie o zdjęcie, z miłą chęcią podejdę, nie jestem nadufany, nie jestem arogancki, nie jestem chamski, jestem dla ludzi, bo oni są dla mnie i razem, ja jestem też dzięki nim i byłbym taki, jaki bym był jakiś chamsko ordynarny, to nie miałbym takiej wielkiej rzeszy kibiców i raczej nie byłbym tak lubiany, jak mi się wydaje, że jestem, więc to jest wspaniałe. Słuchaj, nie jesteś chamski, a nie arogancki, tego nie można absolutnie tobie zarzucić, to jest klasa sama w sobie, ale dzisiaj Mateusza Borka, moim zdaniem słusznie, ładnie sprowadziłeś na ziemię, słusznie go wypunktowałeś. No musiałem utrzeć nosa nie tylko Radkowi, ale też Mateuszowi i mnie to zakuło, nie ukrywam. Powiedziałem, o ty mówię skubańcu, mówię jak 2 metry ode mnie i mówi the champ is here, a później faktycznie powiedział the champ is in the house. Na początku jak mu przybił pionę, mówi the champ is here, mówię nie, mówię to ja pokażę, że the champ jest tutaj. Oczywiście nie żywimy złej krwi do Mateusza, serdecznie go pozdrawiamy, zarówno ja, jak i Champ. I teraz tak, w takim razie no, masz pełne ręce roboty w tej organizacji i tak naprawdę apetyt rośnie w miarę jedzenia, my ciągle czekamy na więcej. Czy ty wiesz, co się z tym wiąże? Wiesz co, powiem tak, jak powiedziałem przed chwilą z Mateuszem, ja od listopada stoczyłem do sierpnia, to jest 9 miesięcy, stoczyłem 3 walki. To jest naprawdę bardzo dużo jak na mój wiek. Ostatnio bardzo dużo zagoniłem się w pogoni za pomocą innym, za tym, żeby uczyć kogoś czegoś, w sensie z jakimiś seminariami i tak dalej. Nie miałem czasu totalnie na rodziny, na odpoczynek. Ja od listopada, słuchaj, do teraz ja miałem 1 weekend wolny, tak jak mnie wiecznie nie było w domu. Nie było mnie dla rodziny, nie było mnie dla bliskich, nie było mnie dla znajomych, kumpli. Ja nie miałem czasu, żeby wyjść gdzieś na jakieś jedzenie. Ja wiecznie byłem w rozjazdach, wiesz, to jest wspaniałe, że ludzie mnie chcą i że mnie chłoną, ale nie miałem totalnie życia dla siebie i nie ukrywam, że
przez pewien taki moment czułem się nie że wypalony, ale nie miałem tego głodu takiego do walki, wiesz. Działo się, bo to się działo, bo szedłem na trening, bo musiałem iść, ale musiałem faktycznie odpocząć, półtora tygodnia siedzieć w domu, nie robić totalnie nic, żeby wróciło to wszystko i to fajnie wróciło. Ja się bardzo cieszę, że zawsze jakieś małe takie, nazwijmy to, anonse w moim przypadku, typu czy będzie dobrze, jakieś tam dochodzą do mnie, ale faktycznie dochodzę do tej walki, czuję się z sekundy na sekundę coraz luźniej i ja się tam bawię. I to mnie bardzo cieszy, że się resetuję, totalnie się resetuję i faktycznie zamienię się w zwierzaka i to jest na plus. Jeżeli to się kiedyś skończy, że kiedyś będę wchodził do walki tylko żeby zawalczyć, a nie będzie tego zwierzęcia, które jest teraz, skończę MMA. Na chwilę obecną jest tak jak jest i na pewno tego nie kończę.